Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy sobie calzone. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ono wyjdzie oraz jak będzie smakowało, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Do przygotowania calzone będziemy potrzebowali do ciasta 900 g mąki pszennej, 500 ml ciepłej wody, 4 łyżki oliwy z oliwek, 14 g suchych drożdży, 1 łyżeczka cukru, 3 łyżeczki soli. Do przygotowania farszu 4 łyżki oliwy z oliwek, 250 g sera feta, 250 g sera żółtego, 2 cebule, 8 ząbków czosnku, 10 pieczarek, 4 łyżki oliwy z oliwek. Ponadto 4 łyżeczki ziół prowansalskich, 3 łyżeczki słodkiej papryki, 2 łyżeczki mąki do podsypania stolnicy, 1 jajko. Czas przyrządzania 30 minut, łączny czas 1 godzina 30 minut, przepis ocenianego średnio trudny. Widzicie użytkownika, od którego pochodzi, jest to Patty z uśmieszkiem. Wyjdzie nam z tego 30 sztuk małych bądź 8 sztuk bardzo dużych pierogów. Rozpoczynamy gotowanie. Na początek nasz ser żółty musimy pokroić na mniejsze kawałki i włożyć do pojemnika miksującego. My akurat dzisiaj mamy ser w plasterkach, on i tak będzie rozdrabiany, więc to nie robi nam większej różnicy. Pokroję go na troszkę mniejsze kawałki, żeby się ładnie posiekał i wrzucam do pojemnika miksującego. Zamykam pokrywę i teraz rozdrabniamy ser. 8 sekund, obroty prawe 8. Rozdrabnianie sera zakończone. Zobaczmy. Ładnie przyznam Wam, że ładnie nam się posiekał ten ser. Zobaczmy, co dalej. Ser przysypujemy do innego naczynia. Pojemnik miksujący wycieramy. Zobaczcie, jaka ładna, drobna, coś a la kosteczka. Naprawdę rewelacja. Jak widzicie, ser w plasterkach tak samo doskonale nam się sprawdzi, jak taki ser w kawałku. Pojemnik względnie wytarłam. Teraz wsypujemy mąkę do pojemnika miksującego. No tej mąki jest dość pokaźna ilość, bo to jest aż 900 g. Wsypujemy 14 g suchych drożdży. U mnie 14 g to są 2 takie małe opakowania suszonych drożdży. Łyżeczka cukru, 2 łyżeczki soli. Łyżeczka cukru. I tutaj miałam wsypane 3 łyżeczki soli, czyli tak 2/3. Ok. Dodajemy ciepłą wodę, pół litra. 4 łyżki oliwy z oliwek. Tutaj też mamy gramaturę około 40 g. Wyrabiamy ciasto, jest to tryb twardy ciasto, czas 2 minuty. Ciasto mamy już gotowe, przekładamy je teraz do miski, przykrywamy, odstawiamy w ciepłe miejsce na godzinę. Zaraz zobaczymy, jak to nasze ciasto, no powiem Wam, że jest naprawdę twarde. Przekładamy do miski. Ciasto jest naprawdę twarde, dzięki czemu, zaraz Damian Wam pokaże, nie musimy praktycznie myć pojemnika miksującego. Zobaczcie, jest czyściutki. Ja sobie te kawałki ciasta zgniotę w jedną bryłę i wkładam do miski, przykrywamy na godzinę, odstawiamy. Teraz mamy krok, w którym musimy wlać 250 ml wody, dodać krople płynu do mycia naczyń i przez 1,5 minuty mamy tryb krótkie czyszczenie. Nasz pojemnik był niemalże czysty, więc ja dosłownie go przytarłam, tylko gąbeczką opłukałam i tak go zostawiam. Bierzemy się teraz zapewne za przygotowanie farszu. Obieramy pieczarki, kroimy w kostkę, tak samo kroimy ser fetę. Ja już pieczarki mam obrane, zostało pokrojenie mi ich w kostkę. Ja dzisiaj korzystam z takich mniejszych pieczarek, więc ich mam chyba nawet troszkę więcej niż 10 sztuk. W przepisie też mamy informację, że możemy dodać swoje ulubione składniki, więc my wykorzystamy dodatkowo salami oraz ostre papryczki chili, pokrojone już wcześniej w kawałeczki. Pieczarki pokroiłam już w kostkę, wrzucam je do miski i teraz będę kroiła nasz ser feta. Ja już mam tutaj w misce pokrojone pieczarki, pokrojony ser. Dodam teraz do tego nasze pokrojone wcześniej salami. Tutaj z tego, co autor przepisu miał na myśli, zakładam, że to chyba miało być wszystko gdzieś tam w oddzielnych miejscach i później sobie stopniowo nakładać, żeby też zaoszczędzić czas i nie brudzić tylu naczyń, to po prostu ja sobie wszystko przygotuję jako taką jedną masę i będę to później nakładać na nasz każdy kawałek ciasta. Farsz wstępnie przygotowany, teraz obieramy, wkładamy do pojemnika nasze 2 cebule oraz 8 ząbków czosnku. My dzisiaj dajemy 5 ząbków czosnku, ponieważ mamy takie dosyć duże te ząbki. Będziemy wszystko rozdrabniać. Czas 10 sekund, obroty prawe 6. Zgarniamy łopatką ze ścianek na dno. Cebula wydaje mi się, że jest w porządku rozdrobniona, bo taki efekt zapewne nam chodziło. Dodajemy 2 łyżki oliwy z oliwek.
Nakładam pokrywę, wyciągamy miarkę i przechodzimy do przypiekania. 100 stopni, 2,5 minuty, obroty prawe 1. Ostatnie sekundy przypiekania i zobaczymy, jak się wygląda nasza cebula. Cebulę, czosnek przekładamy do innego naczynia, studzimy, pojemnik dokładnie myjemy. Tak względnie jest bardziej uduszona niż przysmażona. Wkładam sobie naszą cebulę. Nastawiamy piekarnik 250 stopni. Nie napisane jest tutaj grzanie góra-dół, ale my ustawiliśmy grzanie góra-dół 250 stopni. Wyrośnięte ciasto przekładamy na stolnicę, dzielimy na 4 kawałki. Przekładamy nasze ciasto. Nie chcę wyjść. Ojejku. I cóż, dzielimy je teraz na 4 części. Mamy 4 kawałki. Z każdego kawałka formujemy kilka kulek, rozwałkowujemy. Możemy też rozwałkować i wycinać placuszki okrągłą foremką. Ja myślę, że my pójdziemy tym drugim sposobem, czyli ja to rozwałkuję jeden kawałek i będę wycinać foremką do pierogów takie okrągłe placuszki właśnie. Ja już rozwałkowałam ciasto, też trochę szkoda, że nie jest napisane, na jaką grubość je rozwałkowywać. Jak widzicie, nie wiem, to jest 3-4 mm, wydaje mi się, że będzie ok. Ja będę wycinała foremką do pierogów, jak widzicie ona jest taka dosyć pokaźna, więc one też nie będą takie całkiem małe. No i staram się tak, żeby jak najwięcej mi z tej jednej płachty ciasta wyszło. Stało nam trochę tych składników, jakoś tak mam wrażenie, że ten przepis jest pod tym kątem dość chaotyczny. Ja dodam sobie teraz cebulę do tego naszego farszu, żeby już to wszystko wymieszać i żeby jedną łyżką nakładać, będziemy tylko po prostu posypywać serem. Też teraz jak przychodzimy sobie do formowania naszych placuszków, pierożków, jest napisane, żeby nagle przygotować sos pomidorowy. No, całe szczęście, że my akurat mieliśmy passattę, więc po prostu dzisiaj jej użyjemy. Ale dla Was cenna uwaga, jeżeli robicie, to pamiętajcie, że będziecie potrzebowali tutaj jakiegoś mazidełka na spód. Na połowę naszego placuszka musimy rozsmarować sos, dodać farsz, nasze sery, następnie go zakleić, znaczy nie zaklejać, zostawić wolne brzegi. Słuchajcie, nie wiem ile tego sosu, wydaje mi się, żeby też nie za dużo, żeby nam to nie wypływało i dzięki temu, że my jakby mamy wszystko wymieszane, zobaczcie jak łatwo mogę sobie nałożyć ten nasz farsz. Posypujemy teraz wszystko jeszcze serem żółtym. Akurat sera żółtego już nie dodawałam, żeby nam tutaj można było fajnie to posypać. I zobaczmy co dalej, zapewne sklejamy. Teraz zamykamy to naszą połową wolnego ciasta i tutaj co istotne musimy bardzo dobrze skleić brzegi, tak jak w klasycznych pierogach. Jak widzicie brzegi tutaj dociskam, to jest ciasto drożdżowe, więc ono jak będzie rosło, to jeżeli nie skleimy tego dobrze, ono będzie się otwierać. Dobra, pierwszy gotowy. Z pierwszego kawałka wyszło nam 7 takich pierożków. Ja jeszcze je docisnęłam troszeczkę widelcem, żeby bardziej je docisnąć właśnie te brzegi. Przejdźmy do kolejnego kroku. Jajko roztrzepujemy w misce, dodajemy 3 łyżeczki ziół prowansalskich, 3 łyżeczki słodkiej papryki, wszystko dokładnie mieszamy. Tak doprawionym jajkiem smarujemy wierzch. Nie wiem czy pamiętacie, ale tam chyba było 4 łyżeczki ziół prowansalskich, także to jest kolejna nieścisłość. Przekładamy na blachę i smarujemy. Wybijam jajko do miseczki. Muszę je teraz roztrzepać. Was serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku oraz do zaobserwowania nas na Instagramie. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Roztrzepujemy jajko. Dodajemy zioła prowansalskie oraz słodką paprykę. Musimy teraz wszystko dobrze wymieszać, połączyć. Ja dodam sobie jeszcze tutaj dosłownie łyżkę mleka, dzięki czemu to będzie takie łatwiejsze do smarowania, nie będzie takie zżelowane jak to jest jajko. Widzicie od razu to jest takie mniej gęste. I dobra, przechodzimy do smarowania. Biorę pędzelek i smarujemy każdy kawałek ciasta dokładnie z góry. Akurat trzeba przyznać, że to jest dość ciekawy sposób, żeby wymieszać to jajko z tymi przyprawami, bo pewnie jakbyśmy posypali, to nie byłoby takiego aż efektu. A jak widzicie, to jest naprawdę ładnie pokryte tymi przyprawami. Nie wiem, czy Wy zauważyliście, że z przepisami wspólnoty jest jeden problem. One pojawiają się, ale też mogą zniknąć. Tak na przykład było z przepisem na żurek, taki, który kiedyś przygotowywaliśmy z białą kiełbasą i jajkiem. Jakiś czas temu chcieliśmy go sobie przygotować, zaglądamy, tego przepisu już nie ma.
więc no tak trochę słabo, że dodają, a później można to usunąć. Ostatnio będziemy też analogicznie, tak jak te, przygotowywać kolejne kawałki ciasta. Ten wrzucamy do piekarnika, tylko sprawdzam, ile się piecze, 15-20 minut. Pierwsza partia wyjęta, jak widzicie, spędziły 15 minut w piekarniku. Coś tam tutaj troszkę wypłynęło i to się spiekło, także musicie naprawdę szczelnie sklejać te pierożki. Mi się gdzieniegdzie udało, gdzieniegdzie nie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Dobra, słuchajcie, nasze calzone delikatnie przestygło, więc czas na spróbowanie sobie jednego. Jak widzicie, tak ono się prezentuje. Czy uda mi się to przekroić widelcem? No, udało się. Dobra, myślę, że to jest dobry czas na spróbowanie. Jak widzicie, w środku farszyk jest, wszystko jest. Smacznego. Słuchajcie, calzone spróbowane i teraz tak, kilka przemyśleń. Farsz bardzo w porządku, nic tutaj nie wystaje. Może delikatnie ilość fety, jest po prostu słone w środku, ale my też dodaliśmy salami, które też należy do dość słonych mięs, więc być może to wszystko się spotęgowało. Ser żółty, mam wrażenie, że dość dobrze się rozpuścił, ale chyba jest go trochę delikatnie za mało, ponieważ gdzieś tam on zniknął w środku. Ogólnie bardzo dobry ruch, jeśli chodzi o to jajko z przyprawami z zewnątrz. Naprawdę bardzo dobrze się to komponuje. Ciasto jest delikatne, jest dość mocno, dość takie twarde, no bo to było jakby ciasto twarde. Nie chodzi o... Żebyście mnie źle nie zrozumieli, to na pewno nie jest ciasto takie pierogowe, mimo że calzone wygląda jak pieróg, ale pierogiem zdecydowanie nie jest. To po prostu ciasto jest takie twarde, delikatnie zbite, tak żeby ten cały środek nam został w środku. Ja uważam, że przepis jest bardzo dobry. Trochę nie wiadomo o co chodziło z tymi pieczarkami, ponieważ wszystko pokroiliśmy, przygotowaliśmy, ale nie wiedzieliśmy, co za bardzo z tym zrobić. W krokach tego nie ma, czy to wszystko zmieszać, czy to oddzielnie nakładać. Jak widzieliście, my to wszystko sobie zmieszaliśmy i wydaje mi się, że taka forma jest bardzo w porządku, ponieważ zdecydowanie wygodniej nam to było wszystko nakładać. Po prostu malowaliśmy sosem pomidorowym i faszerowaliśmy, zamykaliśmy. Tak na dobrą sprawę pierożki gotowe. Mimo że dość mocno zawinęliśmy to ciasto i jeszcze docisnęliśmy widelcem, jak widzieliście, kilka nam po prostu popuściło, bo to ciasto jest drożdżowe, ono po prostu rośnie wraz z temperaturą. Musicie uważać na to i dość mocną uwagę zwrócić, jeśli chodzi o dokładność zawijania tego. Słuchajcie, przepis bardzo dobry, dajcie znać, czy robiliście, czy coś modyfikowaliście, jak Wam smakował. Moim zdaniem super, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!